to kiedy w Toyocie nastąpi wysyp tych elektryków? Europa stawia dziś na bateryjne elektryki, ale w Toyocie mamy aż 4 typy napędu. Mamy klasyczne hybrydy, hybrydy typu plug-in, wodorowe elektryki, no i oczywiście te bateryjne. Po co inwestować aż w 4 różne technologie? Czy to nie jest rozrzutność? Żeby Wam to dobrze wyjaśnić, musimy cofnąć się do roku 1996. W 1996 roku Toyota Tokyo pokazała 3 prototypy z nowymi napędami. Auto hybrydowe, samochód elektryczny na wodór na bazie RAV4 i samochód bateryjny elektryczny także na bazie RAV4. Wszystkie te 3 auta miały wspólne elementy napędu, ale zupełnie odmienne źródła zasilania. Najłatwiej było uruchomić produkcję seryjną hybrydy, dlatego już rok później w salonach w Stanach Zjednoczonych i w Japonii pojawił się Prius pierwszej generacji. Nikt wtedy, 27 lat temu, nie przewidywał, że dziś hybrydę znajdziemy praktycznie w każdej osobowej Toyocie na całym świecie. A Prius 1 wyglądał tak. Prius 1 wyglądał jak nieco przerośnięty Yaris, ale część trasy pokonywał na prądzie, w związku z czym palił mniej, emitował mniej, a do tyłu jeździliśmy wyłącznie na prądzie. Tak wyglądała szczytowa technologia hybrydowa 27 lat temu. A dzisiaj mamy Priusa już 5. generacji z hybrydą typu plug-in pod maską. Możemy po mieście pojechać ponad 70 km wyłącznie na prądzie albo korzystać z pełnej mocy systemu, czyli ponad 220 koni mechanicznych. Warto wiedzieć, że już ponad 23 miliony hybryd jeździ po drogach całego świata. Ta technologia w Toyocie ewidentnie się przyjęła. Z hybrydami poszło szybko i spektakularnie, ale z autem elektrycznym wodorowym nie było już tak łatwo. Z RAV-a technologia została przeniesiona do większego SUV-a Highlandera. Powstawały kolejne wersje, dopuszczono auto nawet do ruchu, nawet sprzedawano krótkie serie tego samochodu w USA. Ale prawdziwa produkcja seryjna wystartowała w 2014 roku wraz z modelem Mirai. I nie był to SUV, ale sedan. Mirai 1 był w pełni sprawnym, elektrycznym samochodem na wodór, czyli wodór ze zbiorników w reakcji w ogniwie paliwowym z tlenem dawał nam prąd i wodę w rurze wydechowej. Ale naprawdę poważna historia z tym napędem rozpoczęła się kilka lat później, w 2020 roku, w tym nadwoziu. Mirai 2. generacji to auto, które mocno przypomina Lexusa, jest dużo większe i bardziej komfortowe. To luksusowy sedan. Zobacz, i to jest prawdziwa przewaga wodorowego samochodu elektrycznego nad tym bateryjnym. Na lewak tankujemy zbiorniki w Miraju, a potem przez 400, 500, a nawet jak się uprzemy ponad 600 km jedziemy bez tankowania. A Ty musisz spędzić przynajmniej pół godziny na stacji szybkiego ładowania po to, żeby potem wykorzystać ten prąd z akumulatora. To jest prawdziwa technologia. Wiesz, ale dzisiaj w Europie stawia się na bateryjne elektryki, a nie te wodorowe, dlatego trochę mnie dziwi, że Toyota tak mocno kombinuje z wodorem, a ma przecież technologię w ręku. Wystarczy z hybrydy wyjąć silnik spalinowy, włożyć większy motor elektryczny i powiększyć baterię. I voilà! Możemy mieć więcej takich samochodów jak ten BZ4X. Dlatego Toyota będzie równolegle rozwijać obie te technologie w samochodach dużych, takich jak Mirai, takich jak za chwilę Toyota Crown Sedan w Japonii, w autach dostawczych w
autobusach pojawią się wodorowe napędy elektryczne. W tych mniejszych, miejskich, mniejszych nawet od BZ-a będziemy stawiać w Toyocie na auta elektryczne, ale oparte na akumulatorach. Już niedługo. W 2026 roku wiecie szeroka gama takich elektrycznych, bateryjnych aut do oferty Toyota. Od 1996 roku Toyota także mocno pracowała nad bateryjnym autem elektrycznym upakowaną technologią w ówczesnym RAV4. Ale przełom nastąpił dopiero w 2010 roku, kiedy projekt przeniesiono do Stanów, a do współpracy zaproszono startup Tesla. Planowano nawet wspólny start produkcji i sprzedaży takiego auta w Stanach w 2012 roku. Nic z tego nie wyszło. Obie firmy nie dogadały się, ale technologia była dalej rozwijana. W efekcie dziś w salonach możemy spotkać ten samochód BZ4X. To w tym samochodzie wykorzystano całe doświadczenie zebrane przez dziesięciolecia w Toyocie w ramach prób z autami eksperymentalnymi elektrycznymi, bateryjnymi, ale także wzięte z codziennego użytkowania milionów hybryd jeżdżących po drogach całego świata. Więcej na temat BZ4X, Mirai czy Priusa najnowszej generacji znajdziecie w filmach, linki poniżej. Po co Toyota trzyma się tak kurczowo hybryd, skoro dzisiaj trendem są elektryki? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo może. To znaczy, tak naprawdę chodzi tutaj nie o technologię taką czy inną, tylko o obniżenie poziomu CO2. A zauważ, że to doskonale realizujemy za pomocą technologii hybrydowej, która pozwala nam obniżyć ją o mniej więcej 30% do poziomu średnio 95 gram, czyli tyle, ile trzeba. No dobrze, ale te elektryki gdzieś tam nam cały czas majaczą na horyzoncie jako napęd, który będzie mocno wkraczał w rzeczywistość. To ja się muszę Ciebie zapytać, czemu znowu Toyota eksperymentuje równolegle z dwoma typami elektrycznych napędów? Z autem elektrycznym na wodór i bateryjnym autem elektrycznym. Po co tak komplikować? Pamiętasz, 27 lat temu eksperymentowała Toyota z hybrydami, które dzisiaj są powszechne wszędzie. 20 kilka milionów jeździ ich po świecie. Z wodorem na pewno będzie bardzo podobnie. Dlaczego? Ano dlatego, że technologia wodorowa pozwala wyeliminować największe wady samochodów bateryjnych. A więc po pierwsze czas ładowania, tak? Tutaj tak jak benzynę, ciach już. Po drugie masę. No dobrze, to kiedy Toyota planuje wysyp tych aut elektrycznych? Pozwól, że zacytuję pana Toyotę. Otóż wtedy, natychmiast wtedy, kiedy klienci będą chcieli je kupować. Tak on kiedyś powiedział, to było dawno temu, natomiast myślę, że wciąż to ma znaczenie. To rynek jeszcze nie jest gotowy? A no właśnie, spójrzmy na rynek polski. W końcu tutaj żyjemy. W roku 2023 sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce stanowi raptem 3,5%, a więc bardzo mało. Oczywiście to jest rynek, który bardzo szybko rośnie, ale wciąż to jest bardzo wąska grupa. Czyli tak naprawdę nawet gdybyśmy wszystkie samochody sprzedali tylko elektryczne, nie wystarczyłoby, żeby osiągać takie wolumeny sprzedaży, jakie mamy w tej chwili. Więc rok 2025 to jest moment, kiedy wchodzą nowe, ostrzejsze normy. I wtedy Toyota wprowadzi nowe samochody elektryczne i to nie będzie 1, 2, 3, a 6 samochodów, których jeszcze nie ma. Wtedy musimy po prostu obniżyć CO2, tak jak każda inna marka, robić to za pomocą samochodów elektrycznych. Teraz rozumiecie, historia nowoczesnych napędów w Toyocie rozpoczęła się 27 lat temu od pokazania równolegle 3 różnych prototypów. Dzisiaj w Toyocie rządzą hybrydy, ale przyszłość należy bezwzględnie w Europie do elektryków, czy to tych wodorowych, czy to tych bateryjnych. Toyota w 2026 roku wprowadzi nowe technologie baterii i wtedy być może sprzedaż elektryków ruszy z kopyta.